Nazywam się Anna Byczko, jestem psychologiem. Na co dzień pracuję w wielokulturowej szkole i obserwuję różne zachowania u dzieci, ich reakcje we wzajemnych interakcjach, ale też reakcje dotyczące bieżącej sytuacji politycznej związanej z konfliktem na Ukrainie. Moim założeniem zawodowym jest promowanie zdrowia psychofizycznego, co staram się realizować poprzez moje treści umieszczane na stronie internetowej oraz wdrażanie tych treści w praktyce. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Państwem kilkoma uwagami na temat zdrowego podejścia do kwestii przyjmowania gości z Ukrainy do swojego domu. Temat ten wydaje się na miejscu, ponieważ obecnie codziennie słyszę komentarze i opowieści z ust dzieci o sytuacji przyjmowania gości w ich domach, dzielenia się swoim terytorium, wspólnego spędzania z nimi czasu. Nie zawsze jednak komentarze dzieci są pozytywne. Trudno jest, szczególnie wtedy, gdy dziecko ma zdiagnozowane zaburzenia ze spektrum autyzmu, np. zespół Aspergera lub inne zaburzenia, takie jak ADHD czy różnego rodzaju lęki. Chcę tu zaznaczyć, że treść tego filmu dotyczy dzieci małych oraz dzieci z okresu wczesnej adolescencji. Mam nadzieję, że moje uwagi przydadzą się Państwu i będą dla Was wsparciem. Zanim przejdziemy jednak do części głównej, zapraszam do subskrybowania i pozostawienia łapki w górę pod tym filmem. Dzisiejsze kwestie do rozpatrzenia to wskazówki dla rodziców, jak zadbać o swój dobrostan w stresującej sytuacji. Jakie obawy mogą mieć dzieci? Po czym poznasz, że Twoje dziecko się obawia? Co może zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa? Aby dziecko czuło się dobrze, rodzice też muszą czuć się komfortowo. Dlatego, drogi rodzicu, jak zapewne wiesz, dzieci wychowujemy dając im przykład. Więc zadbaj o osobiste granice. Czy je wyznaczasz, czy je w ogóle posiadasz? Jest to bardzo ważne, bo pozwala zachować swobodę i pozytywne nastawienie do wszystkich domowników, a nie tylko przyjezdnych. Kolejną bardzo ważną kwestią jest, że i Wy, drodzy rodzice, sami też nie możecie się obawiać, bo jeśli poziom lęku związany z przyjmowaniem nieznajomych ludzi jest zbyt wysoki, to nie należy niczego robić na siłę. Dlaczego o tym wspominam? Badania naukowe dowodzą, że dziecko uczy się na przykład zachowań lękowych poprzez modelowanie, czyli bezpośredni przykład modela, jakim jest rodzic. Kiedy Ty czujesz się swobodnie, Twoje dziecko ma większą szansę, aby również się tak czuć. Dzieci często wyrażają emocje poprzez swoje zachowania, reakcje z ciała, nie mając umiejętności wyrażenia tych emocji werbalnie. W obliczu dyskomfortu i lęku w reakcji na nową sytuację mogą pojawić się takie objawy jak niepokój ruchowy. Dziecko nie może usiedzieć w miejscu. Agresja. Może być agresywne w stosunku do przyjezdnych, zabierać im zabawki, zaciekle bronić swojego terytorium i swoich rzeczy. Płacz. Dziecko może stać się bardziej niż zwykle płaczliwe, potrzebujące atencji i ukojenia. Jak wreszcie zabezpieczyć potrzeby dziecka i zredukować jego dyskomfort? Na początek zapewne przyda się wyjaśnienie dziecku sytuacji na takim poziomie, na jakim tego potrzebuje. Zarówno małe dziecko przedszkolne i młodsze szkolne, a także adolescent może, a nawet powinien usłyszeć od swoich rodziców krótki opis sytuacji i informację, że do Waszego domu przyjeżdżają goście. Uprzedzenie dziecka jest ważną kwestią nie tylko w aktualnym temacie, ponieważ wiąże się z pozytywnym nastawieniem. Jeśli zauważają Państwo zachowania swojego dziecka, które mogą świadczyć o dyskomforcie, rozpoznaj emocje, które przeżywa dziecko. Można to zrobić poprzez rozmowę typu „powiedz mi, co czujesz”. Mogą też Państwo poprosić dziecko, aby pokazało na swoim ciele, gdzie znajduje się ta nieprzyjemna emocja. Dziecko może czuć się niepewnie, tym bardziej, że goście mówią innym językiem i ciężko się z nimi porozumieć. Nagle rodzina dziwnie się zachowuje, każe dziecku być cicho i nie biegać po domu, albo rodzice czują się dyskomfortowo w tej sytuacji i mogą po prostu indukować dziecku tego typu uczucia. Ustal zasady. Aby uniknąć frustracji, dobrze zorganizuj swoje mieszkanie. Pokaż dziecku przygotowane miejsca. Zaangażuj je w pomoc przy organizacji na miarę jego możliwości. Zapewnij dziecko o tym, że goście nie przyjeżdżają po to, by zmieniać porządek Waszego domu. Dlatego życzliwe ich przyjęcie pozwoli Wam wszystkim dobrze się czuć. Możecie Państwo wspólnie z dzieckiem ułożyć plan dnia, aby mogło mieć swojego rodzaju kotwicę oraz poczucie stałości. Stwórzcie na przykład tabelkę, którą dziecko będzie mogło przyozdobić i wypiszcie na niej określony czas na szkołę, odrabianie lekcji, zabawę, zajęcia pozalekcyjne, no i czas na sen. Wykaż się cierpliwością w odpowiadaniu na wszystkie pytania zadawane przez dziecko. Im więcej pyta, tym mniej będzie niepokoju i ewentualnego oporu. A czy Państwo zauważyli jakieś zachowania Państwa dziecka po przyjęciu gości z Ukrainy, które Was zaniepokoiły?
Podzielcie się tym proszę w komentarzu. Napiszcie też Państwo w komentarzach, jaki jeszcze temat chcielibyście poruszyć. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem.